Cześć. Pokażę Wam dzisiaj znowu loch, znowu 5C, tylko tym razem w wersji takiej, którą nazywam Brainless, czyli mamy bohatera, bohater ma cały ekwipunek na poziomie 4, więc jest o wiele mocniejszy niż bohater, którym mogliście oglądać na filmiku wcześniej. Ona miała wszystko na poziomie 3. Różnica jest kolosalna, to jest 4 czy 5, 4 pancerza i 5 bodajże obrażeń. Tak, 22 do 17. Więc to jest kolosalna różnica. Na niej mam wszystkie talenty wykupione. Nie ma żadnego wyjątku. Jest dosłownie wszystko. I wybrałem ją, bo była prośba też, żeby były jak najlepsze familiarsy. Tak właściwie to zacznę od tego, który jest najsłabszy. Jest Rubik, nazwę wymyślił przyjaciel. I jego największą zaletą jest to, że on ma uzbrojenie. Więc tak właściwie dzięki niemu mam jedno darmowe epokę. I to będzie dawało dużo. Najpotężniejszy jak na razie familiar jakiego znalazłem, to jest chyba Cwalobot. Cała jego potęga to jest właściwie wampiryzm, znaczy głównie wampiryzm, bo ma tam powiedzmy, że przyzwoity atak i ma też w miarę przyzwoity pancerz. Bo gdyby nie miał takiego pancerza, to bym go w ogóle nie brał do... Może nie w ogóle, ale pancerz jest kluczowy w familiarsach. I dlatego właśnie Sarnie Żniwo, nazwane tak na cześć pewnego pięknego polskiego filmu, który mogę gorąco polecić, też, mimo że jest niebieski, idzie ze mną do 5C. I on nawet sobie radzi w 5C, bo przy wampirycznych familiarsach najważniejsze jest to, że one tankują obrażenia dobrze. Czyli możemy je wystawić i one dużo obrażeń mogą złapać. I że Sarnie Żniwo ma 4 punkty pancerza, co się przekłada na 11, bo to jest jednak niebieski i on jest limitowany na 15 poziomie, to jednak jest to całkiem dużo. Jeżeli byśmy sobie zobaczyli na Hankę z powrotem, jej całkowity pancerz w pełnej zbroi i na maksymalnym uzbrojeniu, jaki może mieć, to jest właśnie tylko 12. A w tym przypadku Sarnie Żniwo ma właśnie 11, powiedzmy bazowo. Tak samo Cwelobot, więc oni są na takim samym poziomie pancerza i podobne obrażenia powinni dostawać co bohater na poziomie 15. Jeżeli jest oczywiście w pełni ulepszony. I tak, nie będę się tutaj ograniczał do jakichkolwiek przedmiotów, jakie tutaj mam. Będę używał właściwie wszystko, jak tam mi się będzie chciało. I tak. W tym ranie nie będę jakoś specjalnie omawiał taktyki, bo ma być ran taki właśnie bez specjalnego wysilania mózgu. Tylko mam nadzieję, że mi się nie zepsuje nic. I tak, jeden szybki nanos, żeby naładować manę i o ile jakaś mana wpadnie. Bo z jakiegoś powodu w Duxtaksie jak się przechodzi bezpośrednio do lochu, to nie działa, to wtedy trochę zacina. No ale cóż. O, fajnie, że nam wypadł kluczyk od razu. Przy odrobinie szczęścia to będzie pierwszy, ostatni refill many, więc może się uda zrobić tak, że więcej many nie będzie potrzebne. Teraz w sumie się fajnie trafiło, bo mogę od razu rzucić familiarsa o tutaj. I jak widzimy, 3 z nich od razu go bije. On sobie z tego nic nie robi, bądź się za chwilę wyleczy. My możemy zabić coś, co jest właściwie jedyną groźną rzeczą.
Ogólnie w całym tym ranie i zazwyczaj jak chodzę sobie lochy sam, to główną kwestią jest to, żeby starać się wszystkich obrażeń na siebie nie brać i właściwie tylko szarżować do tych naprawdę groźnych przeciwników. Jedna dobra szarża potrafi uratować, a... O, dobra, demoralizacja. Pity Lord jest chyba najgroźniejszym przeciwnikiem z tego całego 5C. To samo mówiłem też ostatnio, bo to jest właściwie jedyny wróg, którego się trochę boję w tym lochu. Może jeszcze ten Diablo, potwór, który wygląda jak Diablo, ale to już właściwie to są dwaj najgroźniejsze przeciwnicy, ile z tym mogą w ogóle być. Cała reszta to jest, powiedzmy, że nieważne. I teoretycznie w tym pokoju na przykład mógłbym sobie użyć Familiarsa, żeby wyczyścił większość pomieszczenia, ale po prostu wolę go jeszcze oszczędzić na chwilę, bo 5C jest długi dosyć. I skoro jest dosyć długi, to może być bardziej opłacalny, żeby zostawić sobie swoją robotę na trochę później. O, nie weszło. Podchodzimy jeden atak zwykły, jeden silny, bo dodatkowe 5 obrażeń to jest bardzo dużo. A smog jak się zatrzyma w dwie pozycje od nas, to znaczy, że ładuje energię, więc lepiej go jednak zabić, zanim... Czy po prostu lepiej zabić, zanim uderzymy jeden raz. Chyba nie zginie raz, nie. Niewiele brakło, bo na 50 chyba punktów życia, więc nie brakowało za wiele. A demonica jest akurat na tyle słaba, czy na tyle papierowa, że można ją właściwie zabić tak. Jak widzicie, mając zbroję poziomu 4, to nawet nie za bardzo się boję chodzić na takim niskim HP. A jeszcze z takich rzeczy, które mogliście już zauważyć, ustawiłem z powrotem pułapki na wchodzenie w nie, zamiast na rozbrajanie, bo szkoda mi trochę energii na to. Pułapki w ruchu 5 nawet przy tej maksymalnej zbroi potrafią dosyć mocno uderzyć, ale to też nie jest koniec świata, żeby tak po prostu oszczędzać na jedzeniu na jedzeniu. Te pułapki nie powinny zrobić jakiejś wielkiej krzywdy, niemniej trochę tych obrażeń zadałem. Aha, to jest... Czy mam tutaj niezaktualizowaną grę? Nie, chyba zaktualizowana. No okej. Okay. Będę musiał zaktualizować sobie tutaj. Bo ruchome beczki... O! Ruchome beczki zostały anulowane tam w jednym z ostatnich patchy. Więc nie powinno takich rzeczy być, ale się zdarzyły. Jeżeli rzucę miotaszem ognia tutaj, to on sięgnie do tego miejsca, więc zahaczyło się to, co jest potrzebne. Dlatego zaatakujemy tutaj i większości przeciwników już nie ma. Idziemy tu. I kopniakiem z półobrotu się udało fajnie ogłuszyć, więc właściwie pokój jest czysty. I używam też sporo silnego ciosu tutaj, bo jest szybciej, jakoś tak mniejszy człowiek musi zastanawiać, czy się uda, czy się nie uda. Chyba że jest coś takiego, czyli z jednej strony był imp, z drugiej strony był beholder, to wolałem podejść i kopnąć ich obu. I teraz wolałem jednak się zabezpieczyć i wypić miksturę, bo on jednak potrafi dosyć mocno uderzyć. No.
I teraz trochę byłem chciwy zbyt bardzo, więc to się nie zawsze opłaci, bo niestety jednak zrobił swoich pomocników. Staram się cały czas utrzymywać HP na poziomie takim, jakbym mógł mieć po użyciu doktora, bo szkoda by było zginąć, a nie chcę mieć wyrzutów sumienia, jeżeli wszedłbym do pokoju mogąc użyć wcześniej doktora, dlatego staram się tak jeździć, żeby móc sobie spokojnie nie wyrzucać tego, że miałem za mało punktów, że ja wszedłem do pokoju i przypadkiem by mi się zużyła ambrozja albo coś. Bo też przy takim mało myślącym branie zdarza się, że po prostu ambrozja się straci. Taki mamy klimat. W tym momencie po prostu poczekałem, żeby on sam do nas podszedł. Nie ma sensu marnować ani punktów akcji, ani się... Czy inaczej, jeżeli byśmy wtedy do niego podeszli, to on by miał inicjatywę i nas po prostu uderzył na pewno. Tak, to on miał coś około 3 punktów akcji bazowo, więc właściwie była pewność, że nic się nie powinno stać. To jest akurat pokój, który powiedzmy, że problematyczny, tylko dlatego, że tam są 2 demonice. I to jest cały plan. Zrobimy tak. Rzucimy sobie Cwelobota tutaj. On, jak widzicie, się dobrze leczy. Rzucimy demoralizację. I w tym przypadku ja wolę jednak mieć więcej punktów życia. Tak jak mówię, ten przeciwnik jest groźny. Tak właściwie możemy sobie zobaczyć, co jest tutaj, spróbować dojść do kolejnego pokoju. Wtedy jest szansa, że familiar zostanie z nami jeszcze jedną walkę. To tak właściwie za darmo, żeby się uleczyć. O, i tak. Teoretycznie chyba by się dało zrobić tak, żeby jeden zwierzak był używany cały loch, bo widzimy, że on już łapie agro, czyli idzie do tych potworów, ale to by wymagało trochę wysiłku, żeby tak użyć jednego familiarsa i jedno rzucenie przez cały loch. Co tam jest? Aha, bo tam może być beholder. Tego nie zauważyłem. Nie, tylko demonica. Aha. No nic, umarł. Straciliśmy połowę siły ognia. Ogólnie gdyby nie demonica i gdyby nie robak, który za nią poszedł i moja głupia decyzja na końcu, żeby się z nim zamienić miejscami, to pewnie by przeżył. Więc trochę głupio zrobiłem. Ale tak jak mówiłem, to nie jest ran, który jest jakoś specjalnie inteligentny, więc z takich jeszcze fajnych informacji jest to, że magmowego golema jesteśmy w stanie zabić 2 silnymi ciosami. Wystarczy po prostu mieć wystarczająco dużo staminy i jest spora szansa, że on umrze. Tak jak na przykład teraz, czyli mamy tyle staminy, żeby podejść, żeby mu zaatakować raz, drugi. No i to jest cała zabawa. Pójdziemy sobie tutaj, najpierw zjemy chlebek. Chleb jest dobry. I pędzimy na wroga, tego rozbroimy, damy mu demoralizację.
i podchodzimy na 2 silne strzały. Zadaliśmy mu 75 obrażeń, on ma z tego co pamiętam 60 punktów życia. Tak, więc teoretycznie wystarczyłyby 2 strzały po 30, ale tak jak mówię, to jest groźny przeciwnik, on ma bardzo dużo ataku, bo całe 19. Właściwie no, poza smokiem najwięcej jak tylko się da. Żaden inny przeciwnik poza Diablo jeszcze ten ma. W każdym razie to jest bardzo dużo obrażeń i osobiście staram się unikać jak tylko mogę ciosów od niego. Możemy jeszcze popatrzeć na Sarnie Żniwo, jak sobie będzie radził. I dosłownie sobie chwilę postać i popatrzeć, jak trawa rośnie. I tak właściwie, gdyby on miał trochę więcej obrażeń, to by się lepiej leczył. Ale jak widać, dobry pancerz sprawił, że długo wytrzymał. Co prawda umarł, ale to, co on jest w stanie wytankować, to jest duża sprawa. Zresztą użyłem tych obu familiarców w bardzo głupi sposób i cóż, dało się lepiej. W tym momencie nawet stoję się nie przejmuję tymi smokami za bardzo, bo większa zbroja i po prostu to nie jest nieśmiertelność, nie wolno tego mylić z nieśmiertelnością, ale to naprawdę bardzo dużą różnicę robi zbroja poziomu 3, zbroja poziomu 4. Zwłaszcza, że zwłaszcza głównie przede wszystkim zbroja, dodatkowo jeden talent, który daje pancerz i właściwie to chodzi się bez większych problemów. Aha, to sobie odepnę. Przez pewien czas zacząłem sobie znowu zbierać mafinki. O. Właściwie to tu bym chciał pokazać, jak działa granat szaleństwa na jakimś fajnym przykładzie. Jeżeli rzucimy go na ich dwóch, to wygląda to w ten sposób. Czyli właściwie oni się prawie że sami zabijają. Tamten strzela, ale tak jak widać, no pokój sam się czyści. Więc jeżeli chcecie używać granatu szaleństwa, to lepiej w taki sposób, bo po prostu pomaga to dosyć. Pójdziemy tutaj, żeby on musiał nas obejść i spróbujemy z demoralizacją znowu. Teraz trochę ryzykowałem, bo mogło mu ogłuszenie nie wejść, ale akurat się udało, że weszło i drugim czasem się udało go dobić, więc lubię ryzykować w tej grze tak naprawdę. Może nie zawsze to widać, ale w niektórych sytuacjach bardzo mi się przyjemnie ryzykuje. I tak, kiedyś jak patrzyłem, czy się opłaca w ogóle tego potwora, który się duplikować, żeby mieć więcej doświadczenia, to chyba mi wyszło, że niespecjalnie, bo jeżeli on nas będzie atakował, to on szybko nas będzie wysysał MP, tylko że w postaci takiej niejawnej, bo będziemy tracić dużo punktów życia, dużo energii, a jakikolwiek przyrost doświadczenia czy waloru jest z tego bardzo mały. Nie. Miało być bez myślenia. Akurat te są zawsze 5 na 5, więc do pewnego momentu to jest łatwe. Pójdziemy tutaj. O, to się udało. Myślałem, że będzie gorzej, bo
Niektóre z tych 5 na 5 są dosyć łatwe, a niektóre po prostu pamiętam, że robiłem dosyć długo i świetnie wychodziły. No, pająka teraz rzuciłem, bo już mi się skończyły fajne familiarcy, a niestety byłem unieruchomiony, więc nie za bardzo było jak się bronić. A grzyb tutaj był. Dobra, no to pójdziemy sobie tak i jak widać dostaliśmy krytyk za 15. Dlatego to, co ja tutaj robię, to nie jest najniebezpieczniejsza opcja. Da się o wiele bezpieczniej zagrać, co w sumie widzieliście. O, to może być całkiem fajny pokój. Albo i nie. Normalnie bym szarżował na Beholdera, ale w tym momencie on blokuje Diablo i ja wolę zrobić tak i strzelić tym razem do niego, bo to jest potworek, do którego lepiej się nie zbliżać. O, złota skrzynia. I w tym momencie, jak jest taka sytuacja, to ja podbiegam do niego, żeby spróbować go zabić jednym strzałem, co się udaje. Diablo ma akurat to do siebie, że ma mało punktów życia, więc jest do zabicia, mając taki set, też set poziomu 4. I no właśnie taka akcja jak teraz czasami wypada, czasami nie. To zależy. No, korzyści z tego, jak to wypali, mogą być, jak widać, gigantyczne, bo po prostu wchodzimy, zabijamy i już największe zagrożenie znika. Ogólnie w tej wersji brainlessowej główna rzecz, jaką trzeba zrobić, to jest unikanie najgroźniejszych potworów. O, on zasadził krytyka. No to rzucimy sobie tak. Nie będzie nas krytykował. I czy jesteśmy w stanie zrobić sztuczkę z pająkiem? To jest pytanie. Tu jest krzesło, tylko jest mało widoczne. Dla pewności. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7. Damy 8. Zobaczymy. Zobaczymy jak to pójdzie. Nie zwrócimy się tutaj. Poczekamy. I spróbujemy zrobić sztuczkę z pająkiem. I sztuczka się nie udała. No nic. Może nie tym razem. Ale kiedyś tam się uda. W każdym razie widzimy teraz, że ten familiar jest cholernie przydatny na walkę z bossem, bo właściwie możemy dalej trzymać duże obrażenia, ale to są już takie powiedzmy standardowe jak dla każdego innego potwora, nie jak dla bossa, bo po prostu dodatkowy pancerz bardzo dużo pomaga. I też fajnie jest używać często tego kopnięcia w półobrotu, jak już nie gramy tak z przestrachem, że z przestrachem, że zginiemy za chwilę, czyli w przypadku jak mamy zbroję poziomu 3, bo właściwie w zbroi poziomu 3 też się da to robić, tylko jest minimalne ryzyko, że jednak to trochę zaboli. Niemniej szansa na to, że uda się zabić, albo się przynajmniej uda ogłuszyć przeciwnika jest całkiem przyzwoita, więc a na pewno na ogłuszenie jest dobra szansa. Na zabicie już nie do końca.
Więc osobiście bardzo polecam ten talent. I zobaczymy, co jeszcze będzie tutaj. Właściwie a możemy się pobawić granatem. Tutaj się uda? Uda. I w tym momencie pokój się dla nas sam czyści i po prostu patrzymy, co się stanie. Teraz wystarczy jemu strzelić raz, nawet 2 razy. I z potworu, z pokoju, który by mógł być trochę groźny, właściwie się robi pokój pusty. Więc granaty się przydają. Oczywiście te 2 wykorzystania, które tutaj były, to bardziej tak, żeby pokazać, jak to da się użyć, żeby było śmiesznie, ale no są po prostu o wiele lepsze momenty do użycia tego. Na przykład jak są 3 Diablo albo 3 Beholdery w jednym miejscu i wtedy na nich jak się rzuci taki granat, to oni się bardzo ładnie zabijają, a normalnie taki pokój jest bardzo groźny, więc to jest taki fajny dodatek. Ojoj. Tak, jest ten i ten. No nic. Zabijamy jedno duże zagrożenie, drugie się nie chciało poddać. Uciekamy o 1. Używamy chlebuś. Aha. No tak, bo on miał zasięg. I tak. Zjem se grzybka już. Za reagent. Więc ogólnie jak zostaje dosłownie jedna rzecz do końca lochu, to czasami się nie opłaca klikać. Tak jak teraz reagent nie jest jakoś bardzo wiele warty, bo zresztą w świecie nie jest. To nie jest coś, co nie jest jakieś tam powiedzmy wartościowe w późnym etapie gry. Jak widzimy, loch się udało zrobić bez właściwie problemów. Głównie co poszło to bułki i muffinki i 2 miksturki życia pierwszego poziomu i 1 miksturka drugiego i bento, ale bento było bardziej jako uzupełnienie energii, więc to było tylko po to. Granaty były na pokaz, a rzutki się przydają. Noże do rzucania to jest super sprawa, bardzo przydatne i udało się zmieścić chyba w 500 punktach mentalnych, więc to też jest taki mały sukces. I fajnie, że się udało to pokazać bez jakiegoś większego problemu. Jeszcze co myśmy dostali w ogóle? O! Coś nawet ciekawego. Jego nie sprzedam za 30, a przynajmniej jeszcze nie. Ale omówienie familiarsów zrobię może kiedyś indziej, bo to jest dosyć skomplikowany temat, ale właściwie wszystkich tych, którzy są słabi, już wrzuciłem przedtem, więc nie za bardzo mam tutaj co pokazać. W każdym razie dzięki, że oglądaliście i może coś ciekawego z tego wyniesiecie. A jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły na inne filmy, to dajcie znać i starajcie się jednak grać trochę bardziej z głową, a nie jak ja tutaj. Cześć.